Witam Was bardzo serdecznie w recenzji butów ASICS Nova Blast 4. Buty, na które bardzo mocno czekałem, które planowałem zrecenzować przed premierą, ale niestety los chciał, że paczka, która miała do mnie z tymi butami dojść, zaginęła w akcji i już przepadła, więc musiałem sobie je załatwić. Po prostu wziąć ze swojego sklepu, w którym pracuję, czyli ze Studio Sport. Mówiąc w skrócie, są z nami dwie pozostałe generacje Nova Blasta. Drugi Nova Blast i trzeci Nova Blast. Wszystkie moje prywatne buty, w których biegam i będziemy sobie porównywać. To będzie ciężka recenzja, ponieważ ja na tego buta byłem maksymalnie napalony. To była jedna z najważniejszych recenzji tego roku i dalej jest. Ale Nova Blast trochę stracił swoją tożsamość i hype trochę opadł. ASICS Nova Blast 4 to jest treningówka, która aspirowała troszeczkę swoimi parametrami do modeli treningowo-startowych, natomiast obecnie stała się trochę cięższa i według producenta waży 260 gramów, ma 8 mm dropu, jest butem z zarysem neutralnym do biegania po asfalcie. Na początku przejdźmy sobie do bebechów tego buta. Podeszwa wewnętrzna wykonana jest z pianki Flight Foam Blast Plus, uwaga, z dopiskiem Eco. I jest to ta sama pianka, która jest wykorzystana w Nimbusie 25 i to jest kluczowe w tym bucie. I później do tego przejdę. Jak zaczniemy sobie w nim biegać, jak pokażę Wam moje treningi w tym bucie, to będę mówić, o co tutaj chodzi i co tutaj nie zagrało. Pianki jest bardzo dużo, przez to but jest troszeczkę cięższy. Sama forma buta, samo uformowanie całej podeszwy wewnętrznej jest podobne do wszystkich pozostałych Nova Blastów, tylko jeżeli spojrzymy na tego buta od spodu. Ten bieżnik jest tak samo uformowany i cała platforma, jeśli chodzi o górną część, wygląda inaczej. Teraz część pięty wygląda trochę jak taka szyszka chmielu, designersko. Przód ciężko mi określić, ale jest znacznie szerszy i bardziej stabilny dzięki temu. Według pomiaru durometrem mamy miękkość na poziomie 31-37, w zależności od tego jak i gdzie mierzymy. Oznacza to, że mamy po prostu tutaj bardzo dużą amortyzację. Patrząc na bieżnik, mamy bardzo pozytywną zmianę, a mianowicie dalej guma Ahar Plus zajmuje te same obszary buta co poprzednio, natomiast jest inaczej uformowana, ma agresywniejsze ząbki, lepiej klei się albo trzyma się mokrego asfaltu. Teraz pośliźnięcie się w tym bucie jest na pewno trudniejsze. Sama mieszanka gumy jest tą samą co w zeszłym roku i co 2 lata temu, więc trudno ścieralna i bardzo żywotna. Bardzo dużą zmianę przeszła cholewka i język, które są całkowicie inne. Poprzednie generacje korzystały raczej z czegoś, co nazywałbym monofilamentowym meshem, natomiast teraz mamy do czynienia z technicznym meshem. Jest to siateczka grubsza, bardziej taka skarpetkowa, elastyczna, która troszkę gorzej oddycha sama w sobie, dlatego musi być połączona z fizycznymi dziurkami, które tworzą wentylację w strefie śródstopia. Jeżeli przypatrzymy się mocno, to ta siateczka w strefach bocznych też ma drobne dziureczki, które poprawiają wentylację. Natomiast, żeby cyrkulacja powietrza była lepsza, zmieniono tutaj język, który jest znacznie milszy na podbiciu, który lepiej układa się na podbiciu i który jest mocno fizycznie dziurkowany. Jest cieńszy, elastyczny i wszystko świetnie w nim gra. Zapiętek tego buta jest teraz wywinięty do zewnątrz od razu. Poprzednie Nova Blasty 2 i 3 w swoich wersjach takich limited edition, można powiedzieć, miały właśnie zmieniony, charakterystyczny, wywinięty do zewnątrz zapiętek. Tutaj w 4 od razu ten zapiętek jest tak wywinięty, przez co aż tak nie obciąża, nie nachodzi na Achillesa, aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę, że ten zapiętek jest dosyć ciasny i bardzo mocno trzyma piętę. Sznurówki to prosta historia, elastyczne i świetnie się zawiązują. Pewną kontrowersją jest tutaj waga tego buta. Względem Nova Blasta 3 ten but jest po prostu cięższy. Co istotne, mój Nova Blast 3 w rozmiarze 9 US 42,5 euro, czyli można powiedzieć rozmiar wzorcowy, waży 230 bodajże 5 gramów, coś takiego. Zresztą teraz pokazuję Wam, ile waży ten but. Natomiast Nova Blast 4, który wziąłem od nas ze sklepu, wziąłem sobie go w rozmiarze 8,5 US, a nie 9, tak jak zwykle powiedzmy dostaję od firm do recenzji, bądź też sam kupuję. Wziąłem go specjalnie mniejszego, waży 262 gramy, a producent podaje, że ten but w rozmiarze właśnie 42,5 powinien ważyć 260, co oznacza, że jest cięższy. W przypadku Nova Blasta 3 było przekłamanie w innym kierunku. But ostatecznie okazał się lżejszy, 4 jest cięższa. Ale nie ma co tego przeżywać, to dalej jest mała waga jak na treningówkę, 260 gramów, to jest cały czas mało. Najważniejsze jest to, jak w tym bucie się biega, jak tego buta się czuje i do czego ten but właściwie nam posłuży w treningu.
No i tu pewne rozczarowanie. Słuchajcie, Nova Blast 2 i 3 to były buty treningowe, ale z zacięciem treningowo-startowym. Po pierwsze, były lżejsze. Pianka Flight Foam Blast robiła w tym czasie, ten rok, 2 lata temu, mega furorę. Świetnie spisywała się podczas dynamicznych, szybkich biegów. Była bardzo responsywna, energiczna. W tym bucie przyjemnie biegało się szybko, na tempach poniżej 4 minut 30 sekund. Ludzie potrafili biegać poniżej 4 minut w tym bucie. Natomiast czwórka, właśnie, jak spisze się czwórka? W moim odczuciu problemem jest to, że ten but otrzymał tą samą piankę, którą ma Nimbus 25. Niby nazywa się Flight Foam Blast Plus, ale musicie zrozumieć, że ta pianka Flight Foam Blast Plus z dopiskiem Eco jest całkowicie inna w odczuciach niż pianka, która była w Nova Blastie trójce czy dwójce. Dla mnie ten but bardziej przypomina Cumulusa albo Nimbusa w wersji Light niżeli samego Nova Blasta z poprzedniej generacji. Obecnie jestem w okresie budowy bazy tlenowej. W ogóle beznadziejny okres na recenzowanie takich butów jak Nova Blast. W ogóle Japończycy, moi drodzy, dlaczego wypuszczacie tak fajne, szybkie buty, chociaż ten Nova Blast aż tak szybki nie jest, zimą, w grudniu? Ten but powinien wyjść właśnie na wiosnę, czyli jakoś tak w marcu, w kwietniu, kiedy większość osób szybko biega. No to jest najgorszy okres na szybkie bieganie, ale coś tam szybko w nim pobiegałem i muszę przyznać, że czuję w nim braki w dynamice. Podczas spokojnego biegu w tempie między 5,30 a 6,0 Nova Blast spisuje się bardzo dobrze. Nie jest specjalnie zamulasty, tą prędkość chce się utrzymać i chce się w takiej prędkości biec w tym bucie, ponieważ jest bardzo stabilnie, bardzo komfortowo pod stopą. Rocker, czyli zawinięcie tej kołyski biegowej części palców lekko do góry sprawia, że to przetoczenie jest przyjemniejsze i troszkę szybsze. Natomiast dalej ta pianka, która jest tą samą pianką co w Nimbusie, potrafi zamulać. I zamula przede wszystkim w momencie, kiedy chcemy pobiegać szybciej, kiedy chcemy utrzymać to szybsze tempo, poniżej 5 minut, poniżej 4,30 przede wszystkim. Wydaje mi się, że zamysłem Asicsa było stworzenie kolejnej generacji Nova Blasta, którą zainteresuje się większa ilość biegaczy. Takich biegaczy trochę niedzielnych, trochę takich, którzy idą 2-3 razy w tygodniu pobiegać piątkę, dyszkę, nie robią żadnych treningów biegowych, tylko po prostu będą chcieli mieć fajnie wyglądającego buta, który jest lżejszy niż większość treningówek, bardzo stabilny, bo to trzeba podkreślić, że stabilność w tym bucie jest perfekcyjna, który leży dobrze na stopie, będzie dobrze trzymał piętę i po prostu będzie takim treningówką na wypasie. Natomiast osoby, które miały wcześniej trójkę czy dwójkę Nova Blasta, mogą się rozczarować, bo otrzymają buta trochę cięższego, na pewno wolniejszego, bardziej zamulającego przy większych prędkościach, który wymaga włożenia większej ilości siły w każdy krok biegowy. Nie zrozumcie mnie źle. Dalej mamy do czynienia z genialną treningówką. But właściwie jest bezbłędnie wykonany, jeśli chodzi o stabilność, poziom amortyzacji, żywotność, poprawiono tu bieżnik. Świetny jest w ogóle feeling biegania w tym bucie spokojnym, równym tempem. Gorzej jest w momencie, kiedy chcemy zrobić coś znacznie mocniejszego niż bieganie, tylko rozbiegań, ewentualnie biegów z narastającą prędkością. Szczególnie zastanawiam się, jak poradzą sobie w tym bucie osoby, które są na takim poziomie niemalże profesjonalnym, które biegają swoje rozbiegania poniżej 4,30. Teraz odbiorcami tego buta będzie właściwie każdy. Niezależnie od poziomu zaawansowania, w Nova Blasta będzie można wskoczyć, jeżeli macie stopę neutralną i biegacie po mieście. Ten but jak najbardziej jest dla Was. Natomiast jeżeli jesteście biegaczem na trochę wyższym poziomie, który oczekuje od takiego buta właśnie większej dynamiki i lekkości, no to lepszą opcją jest trzecia generacja, która zaraz nie będzie w sprzedaży. Dużo lepszą opcją będzie też ASICS Nusa Tri 15, która jest lżejsza, sztywniejsza i która umożliwia naprawdę szybkie bieganie. Podsumowując, Nova Blast 4 to teraz troszkę zwyklejsza treningówka niżeli poprzednie generacje, która umożliwia szybsze bieganie, ale spokojnie, myślę, że tempo 4,30 to jest dla tego buta max, która jest bardziej miękka, która prawdopodobnie będzie bardziej żywotna, lepiej spisze się u biegaczy nawet cięższych, ważących do 90 kg włącznie, może być niezłym wyborem dla amatora, który chce przebiec bezpiecznie swój pierwszy półmaraton lub maraton, natomiast na piątkę czy dychę wolałbym znacznie szybszego buta od tego. Mam nadzieję, że moja recenzja pomoże Wam w wyborze i jeżeli jesteście fanami lub macie Nova Blasta poprzedniej generacji i szukaliście czegoś identycznego, to Nova Blast 4 identyczny nie jest. Jest bardziej zwykły
niżeli te niezwykłe dwie poprzednie generacje, ale dalej świetny jako but typowo treningowy. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.